Dobry wieczór. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie, zarówno zgromadzonych tutaj na żywo w auli U2 Akademii Górniczo-Hutniczej oraz wszystkich obecnych online na kanale YouTube. Formuła dzisiejszego spotkania jest troszeczkę odmienna od tego, którą zazwyczaj możemy spotkać w tych spotkaniach, a mianowicie będzie rozmowa, debata przeprowadzona z 3 specjalistami w jednej konkretnej dziedzinie. To znaczy specjaliści są tak jakby z różnych dziedzin, ale mają mianownik wspólny, jeśli się dobrze orientuję. Proszę Państwa, przez 60 minut mniej więcej będziemy rozmawiać, a następnie przez kolejne 30 minut będzie szansa na zadanie pytania przez Państwa zgromadzonych tutaj na widowni oraz przez Państwa zgromadzonych przed ekranami swoich laptopów, komputerów czy też smartfonów. Bardzo proszę pisać pytania tam od razu. Natomiast Państwa na żywo zgromadzonych bardzo proszę o zapamiętanie pytania i zadanie je na końcu spotkania w kolejnych 30 minutach po godzinnej rozmowie. A temat, jaki dzisiaj będzie nam towarzyszył, proszę Państwa, coraz częściej gości chyba w naszych domach, można by powiedzieć. Sądzę, że każda nowinka, jaka nas spotyka, technologiczna, techniczna, medyczna, jakakolwiek inna, na początku jest bardzo mile widziana, wszyscy się cieszymy z tego, jak wiele zastosowań dobrych ona przyniesie. Na przykład promieniotwórczość odkryta, to jest przecież mnóstwo energii, którą można wyciągnąć z jądra atomowego, można leczyć raka i tak dalej, w sensie człowieka chorego na nowotwór. Ale z drugiej strony po pewnym czasie przychodzą kolejne aspekty używania danej technologii i okazuje się, że nie wszystko jest takie różowe. Dzisiaj, proszę Państwa, zastanowimy się nad przyszłością, zagrożeniami, limitami, wymaganiami, jakie stawia przed nami sztuczna inteligencja. Naszymi gośćmi będą pani dyrektor Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, która interesuje się badawczo głównie sztuczną inteligencją, a w szczególności obszarami głębokiego uczenia, wykrywania anomalii, klasteryzacji oraz interpretowalności i wyjaśnialności rozwiązań. Pani doktor habilitowana inżynier Joanna Jaworek-Korjakowska, profesor AGH. Kolejnym gościem jest pracownik Katedry Systemów Obliczeniowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który interesuje się naukowo eksploracją metody analizy danych, analizą dokumentów tekstowych, metodami sztucznej inteligencji oraz metodami, narzędziami wsparcia procesów decyzyjnych. Pan profesor doktor habilitowany Paweł Lula. Dzień dobry. Trzecim gościem jest adiunkt w Katedrze Teorii Prawa Wydziału i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny specjalizujący się w prawnych zagadnieniach sztucznej inteligencji, własności intelektualnej, ochrony danych osobowych i szeroko pojętej informacji, a w pracy naukowej w obliczeniowym modelowaniu rozumowań prawniczych. Przed Państwem pan doktor Michał Araszkiewicz. Dzień dobry. Myślę, że dyskusję możemy rozpocząć od pytania, które prędzej czy później zakwitnie w głowie każdego z człowieka, który zajmuje się lub ma styczność lub cokolwiek słyszał o sztucznej inteligencji, zastanawia się, jak daleko ona może zajść. Chodzi tutaj o temat Artificial General Intelligence, po polsku chyba silna sztuczna inteligencja, taka, której się boimy. Pytanie, jak daleko jesteśmy na drodze do jej wynalezienia i jak ją najlepiej rozumieć? Może pani profesor? Jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji w rozumieniu takich właśnie systemów, które będą w stanie rozwiązywać bardzo złożone problemy, to zdecydowanie adresujemy już problemy, których wcześniej nie byliśmy w stanie zaadresować. Widzimy, że rozwiązania oparte o sztucznej inteligencji czy bazujące na głębokim uczeniu są w stanie rozwiązywać problemy, które przy pomocy uczenia maszynowego w połączeniu na przykład z wizją komputerową nie dawały poprawnych rozwiązań. Są kursy związane na przykład z ImageNetem, czyli pokazujące, jak wysoki jest poziom segmentacji dla bardzo wielu klas. Wskazuje, że właśnie przy odpowiednim przygotowaniu zbiorów danych i przy odpowiednim podejściu jesteśmy w stanie
jesteśmy w stanie uzyskiwać dużo wyższe wyniki. To, co budzi ten niepokój w sztucznej inteligencji, no to na pewno możliwości zastosowania, możliwości właśnie dążenia do tworzenia rozwiązań, które są w stanie adresować wiele problemów. Na razie widzimy, że jest to jeszcze daleka droga przed nami. Pojawiają się problemy, które już teraz musimy w pewien sposób adresować, czyli właśnie ta wyjaśnialność i interpretowalność naszych rozwiązań, jak i zapewnianie, żeby one były bezpieczne i spełniały wszelkiego rodzaju prawne regulacje. Dziękuję. Pan doktor? Dziękuję. Termin sztuczna inteligencja oczywiście współcześnie elektryzuje szerokie masy. Nie zawsze tak było. Był czas, kiedy był to termin znany głównie specjalistom, prawda, przedstawicielom nauk komputerowych, filozofom umysłu. W związku z tym ten termin był raczej dyskutowany w takich wąskich gronach i już w tych wąskich gronach był wysoce kontrowersyjny. W Krakowie, wedle mojej wiedzy, jest taki pan profesor, który miał zwyczaj, słynął z tego, że kiedy na konferencji naukowej padał termin sztuczna inteligencja, to wstawał i mówił, że wychodzi, ponieważ w tym momencie konferencja traci charakter naukowy, ponieważ to pojęcie jest pozbawione naukowych podstaw. No, współcześnie oczywiście mamy już do czynienia z zupełnie inną sytuacją. Ten termin sztuczna inteligencja stał się troszeczkę własnością wszystkich, ogółu społeczeństwa. I niezależnie od tego, co profesjonaliści będą na temat pisali, to szerokie grupy społeczne, publicyści, ale również politycy i prawnicy o sztucznej inteligencji będą mówili. No i tutaj właśnie to pojęcie sztucznej inteligencji ogólnej, silnej, czy też czasem określanej jako human level artificial intelligence jest szczególnie elektryzujące. Jest wielu prominentnych przedstawicieli branży informatycznej, którzy wiążą z powstaniem tego rodzaju rozwiązań technologicznych ogromne nadzieje, ale i ogromne obawy, prawda? Co jakiś czas czytamy o apelach, aby wstrzymać badania, zaproponować odpowiednią regulację, przewidzieć to, co właściwie wydarzyć się może. Wydaje się, że jest tutaj bardzo wiele zamieszania. Po pierwsze pojęciowego, a po drugie wynikającego również z tego, że ten termin stał się niesłychanie nośny marketingowo i biznesowo. Należy spodziewać się tego, że w ciągu najbliższych lat raz na jakiś czas większe, zwłaszcza większe, ale też mniejsze firmy informatyczne będą ogłaszały, że oto stworzyły ogólną, silną, sztuczną inteligencję. I to bardzo często będą istotnie, być może, rozwiązania o charakterze rewolucyjnym w jakimś obszarze funkcjonowania społeczeństwa. Tutaj właśnie ten osławiony czat GPT i kilka innych produktów różnych firm zresztą, są dobrym przykładem. My teraz żyjemy w nieco innym środowisku niż tym, z którym mieliśmy do czynienia jeszcze kilka lat temu. Ale należy tutaj poczynić kilka takich spostrzeżeń trzeźwiących. To znaczy, po pierwsze, nie dysponujemy adekwatnym modelem ludzkiego umysłu. I jeszcze przez wiele dziesięcioleci nie będziemy nim dysponowali, jak oceniają specjaliści. Zatem tutaj o jakiejś takiej bezpośredniej symulacji działania ludzkiego mózgu, umysłu ucieleśnionego w ludzkim mózgu nie będzie raczej mogło być mowy. Jeszcze bardziej skomplikowane są zagadnienia związane z tym, czy w jakimś sztucznym układzie może w ogóle powstać świadomość i samoświadomość, ale to jest jeszcze odrębne zagadnienie. Po drugie, należy pamiętać o tym, że być może niekoniecznie musi nam zależeć na tym, aby działanie tego rodzaju systemów się upodabniało do zachowania człowieka, prawda? No bo zachowanie człowieka w związku z rozwiązywaniem różnych problemów jest wysoce wadliwe, prawda? Popełniamy błędy różnego rodzaju, których systemy inteligentne mogą unikać. No z kolei tamte systemy mogą popełniać błędy zupełnie innego rodzaju, tam właśnie, gdzie, jak to się czasem mówi, do dokonania właściwej oceny sytuacji potrzebny jest czynnik ludzki. No i tutaj właśnie płynnie przechodzimy do takiej trzeciej, można
powiedzieć, trzeźwiącej uwagi. Otóż jest bardzo wiele takich sfer funkcjonowania społeczeństwa, w których istotna jest nie tylko analiza danych i wyprowadzanie na podstawie tych danych pewnych przewidywań, czy tworzenie pewnych treści, ale zastanawianie się nad tym, jak być powinno. W jakimś sensie kreowanie rzeczywistości na nowo, czy podejmowanie próby jej reinterpretacji, no taką sferą, jak się zdaje, jest ten obszar, którym mam przyjemność zajmować się zawodowo, czyli prawo, ale są również liczne inne. I tutaj, jak się zdaje, identyfikujemy takie zupełnie zasadnicze granice dotyczące zastosowań określonych rozwiązań technologicznych, aczkolwiek oczywiście one są już teraz potężne, będą coraz potężniejsze i będą zmieniały szerokie obszary gospodarki i inne obszary życia społecznego. Bardzo dziękuję. Panie profesorze, a pana zdaniem jak daleko jesteśmy od silnej sztucznej inteligencji? Przed chwilą słyszeliśmy, że raczej daleko. Mamy kilka stopni do pokonania. Inaczej, chyba coraz dalej, ale tutaj chyba mam to, a chyba będzie lepiej, jeżeli z jednego będę korzystać. Więc jeżeli tak byśmy spojrzeli na to historycznie i tak na prace pierwsze, które dotyczyły sztucznej inteligencji, jeszcze gdzieś tam pewnie w okolicach II wojny światowej, które się pojawiły, to tam dość optymistycznie twierdzono, że istnieje duże podobieństwo pomiędzy sposobem działania komputera a mózgiem człowieka. Ale to chyba były tylko takie przypuszczenia, które nie zostały potwierdzone. A później jednak ten rozwój, który następował, on jednak był oparty, co to dużo mówić, na formułach matematycznych. Cała sztuczna inteligencja, to co mamy dzisiaj, to są układy równań, nierówności i różnego rodzaju funkcji. I to jest po prostu taka, więc bym powiedział, że to co następuje, to jednak ten rozwój, bo rozwój oczywiście jest ogromny, ale to jest rozwój ilościowy, który jednak dotyczy liczby parametrów, złożoności tych funkcji. Natomiast jakościowo to niewiele się zmieniło chyba od takiej prostej funkcji regresji. Więc bym powiedział, że chyba jesteśmy bardzo daleko. Ja nie potrafię wskazać jakiegoś przykładu, który by rzeczywiście można było nawet w jakiejś części uznać za przejaw tej właśnie silnej, mocnej sztucznej inteligencji. Bo my i nasz mózg posługuje się pewnymi pojęciami i to, czym my teraz się zajmujemy, to dość nieudolnie, ale coraz lepiej jesteśmy w stanie w sposób taki ilościowy reprezentować te pojęcia. Ale to jeszcze jest taki bardzo chyba przybliżony obraz. Coraz lepiej sobie z tym radzimy, czy właśnie z tekstem, czy z dźwiękiem, bo komputery wiadomo, no to one sobie bardzo dobrze radzą z liczbami, natomiast z pojęciami jakościowymi to znacznie gorzej. I chyba jesteśmy na tym etapie. To, co teraz obserwujemy, czyli ta fascynacja tymi rozwiązaniami, które są związane z przetwarzaniem tekstu, to jest właśnie, ona rozpoczęła się kilka lat temu, 2017 rok, czyli inny sposób reprezentacji tekstu. I to spowodowało, że znacznie więcej jesteśmy w stanie opisać, jeżeli chodzi o semantykę tej wypowiedzi. Ale to jest jeszcze bardzo uproszczony obraz. Więc ja tutaj zgadzam się z moimi przedmówcami, że chyba nam bardzo daleko do tej mocnej sztucznej inteligencji i też jak tak sobie byśmy to przypominali, no to pewnie, to nie pamiętam osobiście, ale lata 60. to wtedy też takie głoszono hasła, że jeszcze tam kilkanaście lat i wszystko będzie zautomatyzowane i wykonywane automatycznie przez komputery. Później pewnie jakbyśmy tak kilkanaście lat przesunęli się do przodu, lata 90., fascynacja językiem prolog, to wtedy wydawało się, że też wszystko tylko za pomocą trochę innego formalizmu opiszemy i będziemy w stanie reprezentować. No i teraz jest jakiś nowy pomysł, ale to jest chyba nowy pomysł, który jednak dalej wpisuje się w ten rozwój taki ilościowy, a jednak nie jakościowy. Tak jak pan mówi, że te kolejne lata przychodzą, mi się kojarzy od razu energetyka termojądrowa i reaktor termojądrowy. 60 lat temu się mówiło za 50 lat, potem w latach 90. się mówiło za 50 lat.
Teraz jesteśmy i niektórzy też jeszcze cały czas przebąkują, że za 50 lat, ale czy mogę w takim razie prosto sparafrazować to, co pan powiedział? Jesteśmy coraz dokładniejsi w obliczeniach, ale to są nadal tylko obliczenia i nie możemy wyjść poza ten schemat, który nam zapewnia nasz Tak, mózg. uważam, że to jednak są funkcje, macierze i na tym tutaj działamy. Pani profesor? Tak, trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem pana rektora, że ta sztuczna inteligencja, o której my marzymy, w pewien sposób nam się wręcz oddala. Im głębiej jesteśmy w obecnych architekturach uczenia głębokiego, im więcej mamy do czynienia z tymi rozwiązaniami w takim aspekcie badawczo-przemysłowym, to tym bardziej nam się uwidaczniają ograniczenia tych systemów. Bardzo proste zmiany oświetlenia w pomieszczeniach, zmiany zbiorów danych, zmiany urządzeń automatycznie wpływają na skuteczność tych urządzeń. Dlatego właśnie ta silna sztuczna inteligencja, już nie wspominając właśnie o aspektach prawnych i wyjaśnialności tego, co się dzieje, wraz z tymi wszystkimi badaniami wręcz jakby nam się troszeczkę oddala. Czyli wydaje się, że jesteśmy w stanie bardzo dużo już oczywiście osiągnąć, ale nie są jeszcze to takie rozwiązania i takie modele matematyczne czy aparat matematyczny, który by pozwolił adresować to w pojęciu jako właśnie silna sztuczna inteligencja. Ciężko mi zrozumieć to, że idziemy do przodu, a jednak jesteśmy coraz dalej od celu, który stoi przed nami. Bo coraz więcej wiemy. Właśnie, miałem zapytać, czy to jest tak samo jak z tym, że im więcej człowiek wie, tym więcej widzi dookoła materiału, który jeszcze nie poznał i który się przed nim odkrywa. Inaczej mówiąc, idąc do przodu, horyzont się przed nami coraz bardziej rozszerza i widzimy, że jesteśmy coraz dalej. Tak? Dodałabym jeszcze, że nasze marzenia są coraz większe, więc jeżeli naszym marzeniem w pewnym momencie było uzyskanie dużej skuteczności segmentacji zdjęć z tomografu, to teraz my już adresujemy, czy my taką samą skuteczność uzyskamy na wszystkich tomografach, albo jak opracować taki model, który będzie w stanie dopasowywać się do różnych urządzeń. Jeżeli naszym marzeniem było osadzanie elementów na przykład na płytkach dla robotów, czy wykonywanie jakichś prostych zadań przez robota, to teraz nasze marzenia są przenoszenie tych rozwiązań między robotami. Więc dla nas ta silna sztuczna inteligencja oddala się, marzenia rosną, a rozwiązania, które posiadamy, nie są w stanie jeszcze temu wszystkiemu sprostać. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ale może dobrze, że tak jest, że te narzędzia, które nas wspomagają, jednak mają charakter tej słabej sztucznej inteligencji, bo pewnie to, co mówimy i określamy jako zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją, jakiś bunt robotów, to po prostu wiemy, że to nie nastąpi. A są te narzędzia, które mamy, które jednak są z natury rzeczy tą słabą sztuczną inteligencją, są bardzo przydatne i one nam wystarczają i w pełni nad tym panujemy. Więc może to jest bardzo dobra sytuacja. I cały czas daje nam poziom do manewru i motywację do tego, żeby szukać tej silnej sztucznej inteligencji, niekoniecznie stawiając sobie za cel jej znalezienie. Podobnie jak z łowieniem ryb, żeby faktycznie łowić, a niekoniecznie coś złowić. Daje nam cały czas cele, do których dążymy. Tak? Tutaj tak pewna granica się cały czas przesuwa. Około 30 lat temu bodaj taki badacz Hans Morawiec sformułował taki słynny paradoks, który można wysłowić w prosty sposób następująco, że to, co dla człowieka jest trudne, dla komputerów jest łatwe i na odwrót. No, można tutaj intuicyjnie pomyśleć o tym tak, że dla człowieka na przykład trudne jest rachowanie w pamięci, prawda? Mnożenie przez siebie jakichś dużych liczb. No, dla komputera jest to łatwe, prawda? Albo na przykład przeszukiwanie jakichś bardzo dużych zbiorów danych w poszukiwaniu jakiejś pojedynczej informacji, którą człowiek może łatwo przeoczyć, prawda? Z drugiej strony przez wiele lat uznawano, że właśnie przetwarzanie języka naturalnego jest czymś bardzo trudnym dla maszyn. No to też była jedna z przyczyn, dla których Alan Turing sformułował swój słynny test. No już od dłuższego czasu dysponujemy maszynami, które właśnie są w stanie prowadzić z nami taką naturalnie brzmiącą i w wielu przypadkach przekonującą konwersację, produkować różne dokumenty, które z różnych powodów uznajemy za zadowalające, czy na przykład dokonywać ocen pewnych złożonych sytuacji, prawda? To
Wydawało się wcześniej, że to wymaga jakiegoś nieredukowalnego, specyficznie ludzkiego doświadczenia, a teraz okazuje się, że mamy na przykład takie roboty doradcze, które na przykład wspaniale radzą sobie w biznesie i rzeczywiście dostrzegają pewne aspekty procesów biznesowych, które nawet doświadczonym konsultantom jakoś umykają. Ale nie postrzegałbym tego jako jakiegoś zasadniczego zagrożenia, prawda? Ta granica zadań, w których my możemy się posiłkować rozwiązaniami technologicznymi, się przesuwa. Czasem właśnie rozwiązanie jakiegoś problemu wymaga nowego podejścia, zastosowania jakiejś innej techniki obliczeniowej, ale okazuje się po jakimś czasie, że otrzymujemy zadowalające rezultaty, prawda? Eksperci uważają, że rezultaty generowane przez system są zadowalające, chociaż 20 lat temu uznawaliśmy, że tylko człowiek może sobie z tym poradzić. I wydaje się, że to jest też ważne dla nas ludzi, prawda? No bo możemy zastanawiać się nad tym, na czym tak naprawdę polega specyfika naszego działania, prawda? W tym właśnie obszarze. To jest na przykład szczególnie mi bliskie jako prawnikowi. Klient oczekuje ode mnie, że otrzyma trafną informację prawną oraz poradę, jak działać w danej sytuacji. Jak tego rodzaju informacje skonstruować? No, muszę przeglądnąć zbiór źródeł prawa. On jest oczywiście niezwykle obszerny. Prawnicy oczywiście nie przeglądają całego zbioru dokumentów prawnych, ponieważ on jest zbyt obszerny dla każdego człowieka, aby mógł być przeglądnięty w jakimś sensownym czasie. No ale dysponujemy pewnymi pojęciami, pewnym wykształceniem, które pozwala nam jakoś te odpowiednie dokumenty zlokalizować. No i musimy te źródła prawa w jakiś sposób odnieść do opisanej nam przez klienta sytuacji faktycznej. No i tutaj oczywiście pojawia się wiele pytań, prawda? Jak mogą zareagować sądy w takiej sytuacji? Przez wiele lat prawnicy bazowali tutaj wyłącznie na swoim doświadczeniu, na takim właśnie gut feeling, powiedzieliby Anglosasi, no ale także właśnie na pewnej dostępnej im wiedzy na temat tego, jak sądy orzekają. Teraz właśnie te systemy doradcze prawnicze są w stanie w zobiektywizowany sposób przedstawić nam, jak kształtują się linie orzecznicze, na przykład od lat kilkunastu w określonej sprawie i podać taką zobiektywizowaną informację. Mogą wyszukać kazus, którego ja jako prawnik będący człowiekiem nie znajdę, bo na przykład zabraknie mi czasu, bo nie będę wiedział, co właściwie wpisać do wyszukiwarki. Tam może być coś bardzo nietypowego, a okaże się, że to jest akurat informacja istotna. Zatem tutaj rzeczywiście tego rodzaju narzędzia są bardzo ważne, one służą nam wsparciem, no i one też mogą tworzyć przewagę konkurencyjną, prawda? Być może dzięki takim narzędziom ja będę w stanie być bardziej skutecznym prawnikiem, bardziej dokładnym i tak dalej, i tak dalej. No i w związku z tym społeczność prawników zastanawia się nad tym, gdzie jest w tym obszarze dla nas miejsce. To znaczy, na czym właściwie polegają nasze zadania, prawda? Skoro generatory tekstu są w stanie stworzyć w ciągu kilku minut tekst, nad którym my musielibyśmy pracować przez kilka godzin. No, jak się zdaje, to jest chyba taka dominująca opinia. My właśnie jako ludzie dysponujący pewnymi pojęciami, ale też interpretujący wartości, rozumiejący to, jakie są dążenia, cele ludzi, jesteśmy w stanie jakoś przefiltrować całą tę informację, formułując właśnie taką zdroworozsądkową poradę, która jest też zakorzeniona w takim myśleniu nie tylko o tym, jak ta praktyka sądów się kształtowała do tej pory, ale również jaka ona powinna być, prawda? Do czego powinniśmy właściwie dążyć? Jakie rozwiązania są sensowne? I wydaje się, że właśnie ten humanistyczny aspekt funkcjonowania prawników dzięki temu może się uwypuklić, bo ta branża przez wiele lat była w dużej mierze właśnie taka ztechnicyzowana, prawda? Prawnicy wytwarzali takie wysoce ustrukturyzowane dokumenty, poświęcając na to ogromnie wiele czasu, ponieważ takie były oczekiwania rynku, no i też wymiaru sprawiedliwości. Być może właśnie dzięki temu wsparciu będziemy w stanie skupić się bardziej na tym, co
co jest, można powiedzieć, w prawie specyficznie ludzkie. No ale pewnie inaczej to wygląda w tych obszarach, gdzie bardziej bazujemy na danych i na przewidywaniach. Poruszył Pan kwestię zagrożeń, mi się wydaje. To znaczy, z jednej strony prawnikowi sztuczna inteligencja może pomóc, jeżeli jest przez niego wykorzystywana w efektywniejszej pracy, ale z drugiej strony powstaje pytanie, czy taki prawnik jest koniecznie zjadaczowi przeciętnemu chleba do życia potrzebny, jeżeli on zapyta ChatGPT o poradę prawną i nagle ją dostanie. Pytanie, na ile ona jest poprawna lub też nie. Mi się przypomina, jak jeszcze, zdaje się, z poprzednią wersją czatu GPT znałem książkę bardzo grubą o budowie bomby atomowej, w której nazwy rozdziałów były całkowicie niezwiązane z treścią. Po prostu takie bardziej oględne, zamiast konkret, co jest w danym rozdziale. Jedyne, o co zapytałem wtedy ChatGPT, to żeby streścił mi rozdziały, jakie tam są. Jak się okazało, po pewnym czasie on nie miał dostępu do tej książki, więc uraczył mnie, po pierwsze, dobrymi rozdziałami, dobrze nazwanymi. Wymyślił rozdziały takie, jakie były w tej książce właśnie, odpowiednio tam, jak zbudować bombę, historia i tak dalej, i streścił rozdziały, które nie istniały, których nie wiedział, że istnieją. Więc szary zjadacz chleba może patrzeć na to bardzo przychylnym okiem, ale jak się okazuje, może się bardzo zdziwić. Dobrze, że wiedziałem, czego się tam spodziewać i że to nie było to. Ale z drugiej strony właśnie pytanie, jak z ludzką pracą, jak z człowiekiem w różnych zawodach. Kogo wyeliminuje, jakie zawody mogą zniknąć dzięki sztucznej inteligencji, a jakie przeciwnie będą coraz bardziej wspierane. Może więcej niż tylko informatycy, którzy trudnią się nad kodem uczącym dane maszyny. Pani profesor. To jest zawsze bardzo trudne pytanie do zaadresowania, ale możemy spojrzeć na nie troszeczkę szerzej, czyli jak wygląda sytuacja w krajach już bardzo rozwiniętych, gdzie ta sztuczna inteligencja jest już mocno zastosowana w przemyśle. Widać, że w obszarach, gdzie praca jest bardzo powtarzalna, gdzie jesteśmy w stanie stworzyć czy to urządzenia, czy właśnie zastąpić daną osobę w wykonywaniu pewnej czynności, która nie wymaga dodatkowej wiedzy, nie wymaga zastanowienia się, to w tych obszarach zdecydowanie sztuczna inteligencja wygrywa i te rozwiązania jakby mają zastosowanie. Szczególnie jest to widoczne w Stanach, gdzie na przykład rolnictwo jest już obecnie takim obszarem, gdzie rząd zastanawia się, co zrobić właśnie z osobami, które ze względu na automatyzację tych wszystkich procesów no, mogą właśnie stracić pracę. Więc tutaj jest to jedno zagrożenie dla osób, które wykonują pewne czynności powtarzalne, ale z drugiej strony otwiera się ogromny obszar dla osób, które po odpowiednim przeszkoleniu znajdą zatrudnienie w miejscach, gdzie te systemy trzeba po pierwsze implementować, ale po drugie nadzorować, sprawdzać, weryfikować. One również często nie działają poprawnie, popadają w różnego rodzaju takie anomalia, więc tutaj jest cały obszar, gdzie na przykład w przyszłości będą świadczone mikropoświadczenia dla osób, które miały wykształcenie już kilkanaście lat temu i poprzez douczenie się pewnych zjawisk, pewnych czynności, uzupełnienia pewnej wiedzy właśnie z tych nowych technologii będą mogły, wydaje się, znaleźć właśnie pracę w tych obszarach. Więc z jednej strony tracimy pracę taką powtarzalną, często też w miejscach niebezpiecznych, ale z drugiej strony wydaje się, że ten obszar do wspierania tej sztucznej inteligencji jest bardzo duży. Myślę, że często też mówimy o takiej próbie zastępowania lekarzy przez właśnie systemy informatyczne. Jak wiemy od strony prawnej, będę później prosiła też o potwierdzenie, ale z projektów, które realizujemy, przemysłowych, wiemy, że odpowiedzialność zawsze spoczywa po stronie lekarza i to jego decyzja jest decyzją ostateczną w danym badaniu. Jest bardzo ważna też tutaj problem, który jest w Polsce i jest na całym świecie, brak specjalistów w danej dziedzinie, czyli radiologów, dermatologów i tak naprawdę wszystkich osób, które analizują dane, czy to w postaci zdjęć, czy sygnałów. Systemy informatyczne mogą wspierać ich pracę, mogą przedstawiać wstępne wyniki i co najważniejsze, nie tylko przedstawiać wstępne wyniki, ale także sugerować pewne obszary, które wcześniej nie były przez nich zauważone. Całkiem niedawno
naszej uczelni, czyli na AGH, był realizowany projekt przemysłowy z analizowania zdjęć tomografii komputerowej płuc i rezonansu magnetycznego wątroby. I to, co było bardzo widoczne w tym projekcie, że osoby, które wykonywały segmentację, czyli radiolodzy, lekarze, pomijali zmiany niewielkie. W takich projektach zazwyczaj mamy kilka etapów segmentacji takich zmian. Po pierwszym wyniku, który otrzymujemy ze szpitala, z ośrodka, który dostarcza nam dane, następuje walidacja tych rozwiązań czy tych wyników przez nasze systemy. Powraca wynik do szpitala z prośbą o korektę, czy błąd jest po naszej stronie, czy po stronie radiologów, którzy oceniali te zdjęcia. U lekarzy występuje taki efekt pewnego zaspokojenia. Czyli jeżeli na danym zdjęciu mamy kilka zmian, oni zaznaczają zazwyczaj pierwszą, drugą i czują pewnego rodzaju zaspokojenie. To jest opisane w międzynarodowych artykułach naukowych. Jest to akurat obszar, którym specjaliści z Australii bardzo się zajmują. Nauczenie radiologów, że trzeba spojrzeć na obraz jeszcze raz, na przykład ukrywając tam te zmiany, aby właśnie te niewielkie, których wcześniej nie zauważyli, mogły się pojawić. I systemy, nad którymi pracujemy, nie są do tego, aby wskazywać te duże zmiany, bo one są widoczne nie tylko dla radiologa, ale również byłyby widoczne dla każdego z nas, że ta tkanka po prostu się różni, ale wskazywanie tych zmian, które oni mogą w swojej pracy, rutynie, zmęczeniu, która ich ogarnia. To jest cała praca przez cały dzień. Musimy zdawać sobie sprawę, że tam naprawdę jest subiektywna ocena. Wskazać te miejsca. I teraz my te systemy budujemy często poprzez wskazywanie nawet czasami większej liczby takich miejsc. I to wtedy radiolog podejmuje decyzję, klikając, czy zgadza się, że jest to zmiana, która mogła być wcześniej pominięta, czy jest to po prostu nadmiarowy obszar, który został rozpoznany przez system. No ale daje nam to taki double check, można powiedzieć, czyli dane zdjęcia w dużej ilości są podwójnie weryfikowane. Ja jeszcze jeden przykład podam, który jest bardzo ciekawy od strony właśnie możliwości zastosowania głębokiego uczenia w medycynie, czyli szukanie zbliżonych wzorców i poszukiwanie zbliżonych danych. Jednym z obszarów, w którym również się zajmuję, jest analiza zdjęć termoskopowych, czyli rozpoznawanie zmian skórnych. Dość trudny obszar, ponieważ te zmiany są bardzo podobne. Analizujemy wzorce wewnątrz zmiany, ale co możemy robić? Jeżeli mamy duże dostępne zbiory danych, możemy z tych zbiorów danych wyciągać przypadki podobne. To nie musi tylko dotyczyć zmian skórnych, to może wszystkich innych możliwych chorób dotyczyć. Wyciągamy przypadki zbliżone, podobne i porównujemy między tym, co mamy. Czyli po pierwsze mamy informacje o sposobie leczenia, mamy informacje o diagnozie, mamy również, jeżeli mamy większe zbiory danych, mamy również informacje, jak dane osoby reagowały na dane ścieżki terapii, leczenia. Czyli idziemy już nawet w taką medycynę troszeczkę spersonalizowaną, która może opierać się na danym pacjencie, jego uwarunkowaniach w połączeniu z ogromną wiedzą, którą posiadamy. Obecnie w Polsce powstaje, nie chcę się pomylić w liczbie, ale około 17 tak zwanych regionalnych centrów medycyny cyfrowej właśnie w celu gromadzenia dużych zbiorów danych do wyciągania wniosków, do wyciągania wzorców, do budowania wiedzy, o której pan doktor właśnie mówił, wiedzy, której my obecnie nie posiadamy. Czyli na przykład sprawdzamy korelacje między chorobami, sprawdzamy korelacje między terapią, środkami, punktem startowym, między uwarunkowaniami danej osoby. To jest wiedza, której absolutnie wcześniej nie mieliśmy i nie mieliśmy do tego dostępu i żadna osoba, tak jak nie była w stanie zapoznać się nawet ze wszystkimi dokumentami prawniczymi, nie ma absolutnie możliwości zapoznania się z tą wiedzą medyczną. Co więcej, nie jest jej w stanie posiadać, bo posiada tylko taką, która zgromadzona jest w szpitalu, maksymalnie w danym rejonie, powiedzielibyśmy Krakowie. Tutaj mamy dostęp do przypadków w całym kraju. Ma to być połączone również z taką bazą europejską, bo jest to robione, są to europejskie nie przepisy, ale zalecenia tworzenia takich baz danych. Więc właśnie ta sztuczna inteligencja może iść w takich różnych
ciekawych kierunkach i tam również będą specjaliści potrzebni. Czyli jak rozumiem, powstaje taki super nadlekarz, który będzie mógł analizować wszystkie możliwe zgromadzone w jego wnętrzności przypadki, żeby wyspecjalizować rozwiązanie dla jednego pacjenta, który przyszedł z takimi danymi początkowymi. No właśnie, ja bym się bała tego określenia nadlekarz. Ja myślę, że to będzie, mówiąc po amerykańskiej, taki support lekarza i nic więcej. To będzie pewna ściągawka dla niego z ogromną ilością wiedzy, takiej pigułkowej, do której on wcześniej nie miał dostępu, z możliwością wykorzystania tego jak najlepszym użytkiem dla danego pacjenta. Czyli absolutnie nie zastępujemy, absolutnie nie zbliżamy się, ponieważ to nadal jest tylko system komputerowy oparty, podkreślając, na sztucznej inteligencji. Tu mamy naturalną i to do niego należy ostateczna decyzja, co z tym zrobić. Myślę, że medycyna będzie tu jednym z bezpieczniejszych zawodów, co chodzi o zastosowania sztucznej inteligencji. Jeżeli końcowo i tak tylko lekarz może wypisać receptę, to koniec końców i tak do niego musimy się udać, prawda? Więc nawet jeżeli ja bym mógł sobie sprawdzić, jak to się mówi w Google, wpisać moje objawy i mi wychodzi oczywiście 100 różnych chorób, w tym i nowotwory przeróżne, to i tak muszę pójść do lekarza, żeby z nim to skonsultować. A jak z innymi rejonami ludzkiej działalności? Jakie inne zawody mogą nam zaniknąć, oprócz tych jeszcze takich zwyczajnie związanych z masową produkcją, bo jak sądzę, to chodziło po prostu o zamienienie człowieka na maszyny na taśmie produkcyjnej, co już się dzieje od przeszło 100 lat, prawda, od rewolucji przemysłowej. Ford T tutaj chyba był standardowym takim pięknym przykładem standaryzacji produkcji, automatyzacji i dzięki temu obniżenia kosztów. Tylko z drugiej strony też nie każda osoba, która odejdzie od takiej linii produkcyjnej, no, odnajdzie w nowej rzeczywistości, to znaczy we wspieraniu oprogramowywania tego programu, który ma jego zastępować. I co wtedy? Trudne pytanie, ale o tym musimy myśleć teraz chyba, gdy zastanawiamy się, w jaki sposób kształcić uczniów w szkole, w jaki sposób kształcić studentów. I tutaj chyba też niewiele się zmienia na przestrzeni lat. Jednak chyba ta wiedza podstawowa, ona zawsze będzie stanowić ten największy element, ten najważniejszy element, ten największy skarb tych przyszłych pracowników i zawsze to się przyda, bo nie wiemy pewnie, w jaki sposób będzie się rozwijać czy sztuczna inteligencja, czy inne jakieś obszary naszej działalności za 15, za 20 lat, ale chyba wszystko to, co będzie wymyślone, to jednak będzie dalej oparte na tych podstawach. Więc pewnie te podstawy formalne i taka zdolność samodzielnego myślenia i zdolność też oceniania tych rozwiązań, które mamy, no bo tutaj w każdej wypowiedzi pojawia się ten problem, że te rozwiązania, które są, one automatyzują naszą pracę, ale też nie są pozbawione wad. I my jesteśmy w stanie wygenerować prognozę, wygenerować opinię takiego systemu, ale chyba równie ważną informacją jest to, jakim błędem jest obarczona ta opinia. Więc tutaj pewnie jeszcze, jeżeli chodzi o ten rozwój, to bardzo dużo jest do zrobienia. A jeśli chodzi o rynek pracy, to bym chyba patrzył, że to jest jednak kolejny etap automatyzacji tych prostszych czynności. Jeżeli znowu byśmy powrócili do takiej analizy tekstu, to oczywiście nie potrzebujemy tłumacza, żeby przeczytać menu w restauracji, czy jakąś informację taką dla turystów, która gdzieś tam jest umieszczona. Natomiast chyba nie będziemy jeszcze opierać się na sztucznej inteligencji, na automatycznym tłumaczeniu, jeżeli będziemy podpisywać jakieś bardzo istotne umowy, czy inne ważne dokumenty, czy pisać na prace, które rzeczywiście będą miały wartość naukową. Więc cały czas automatyzujemy te prostsze zadania, a coraz więcej pojawia się tych zadań bardziej złożonych. Żeby je rozwiązywać, to musimy odpowiednio przygotowywać
nowe osoby, które wchodzą na rynek pracy, ale też, co tutaj zostało też tutaj przez panią profesor powiedziane, co jest chyba czasami znacznie trudniejsze, znaleźć pracę dla tych osób, które będą musiały opuścić ten rynek pracy i te swoje dotychczasowe miejsca z uwagi na to, że nie jest opłacalne ich zatrudnianie. Jeżeli policzymy, jakie są koszty zatrudnienia osoby, która pracuje przy kasie w supermarkecie i koszty zakupu takiego urządzenia, które będzie automatycznie, taką kasą automatyczną, no to odpowiedź będzie prosta. Co jest lepsze, nawet jeżeli tutaj wliczymy wszystkie te błędy, które zostaną popełnione przez to urządzenie. Więc pewnie te prostsze zadania będą bardzo, bardzo szybko automatyzowane. Czyli pozostaje nam ewentualne przebranżowienie. Przebranżowienie, co w wielu przypadkach na pewno będzie trudne. Na pewno będzie trudne i jeżeli myślimy o tym, żeby wprowadzać tą automatyzację, ona będzie wprowadzana, bo po prostu czynnik ekonomiczny na to będzie wpływać, to oczywiście pracodawca nie zawsze będzie myślał o tym, jak zaopiekować się pracownikami, którzy stracą pracę. Ale to jest pewnie już rola państwa, żeby ktoś pomyślał i w jaki sposób ten problem rozwiązać, bo on będzie narastać. Tu wchodzimy w regulacje prawne. Tak, i tutaj właśnie można wyróżnić takie dwie warstwy, można powiedzieć, w naszym myśleniu o tym zastępowaniu ludzi przez technologię. Pierwsza warstwa to jest właśnie warstwa technologiczna, czyli co jest możliwe. Jakie zadania możemy już teraz rozwiązywać z wykorzystaniem różnych modeli? A drugie pytanie to jest pytanie, czy powinniśmy się na to zgodzić, prawda? Tutaj pani profesor zwróciła uwagę na to, że ostatecznie to lekarz musi na końcu podjąć decyzję. Warto zastanowić się nad tym, dlaczego tak jest i dlaczego właśnie tego oczekujemy. W filmach science fiction zazwyczaj to właśnie roboty wykonują operacje, prawda? To jest właśnie taki często powtarzający się motyw, że właśnie ta sfera, to znaczy właśnie medycyna, jest w tych rozmaitych filmach z zakresu fantastyki naukowej taka ztechnologizowana. Dlaczego? Można tutaj szybko kilka odpowiedzi sformułować. Taki robot się nie męczy, nigdy nie jest rozkojarzony, skupia się wyłącznie na pacjencie, nie zastanawia się nad tym, czy na przykład jego dziecko choruje, albo kiedy ostatnio był na urlopie, albo czy jest w jakimś konflikcie z kolegami. Te sprawy go po prostu nie dotyczą. Skupia się na procesie leczenia. No więc można powiedzieć, cóż lepszego, prawda? Dlaczego nie chcemy na to się zdecydować? No i wydaje się, że tutaj odpowiedź, czy jakaś część odpowiedzi jest właśnie zawarta w samej idei odpowiedzialności prawnej, ponieważ na końcu to lekarz właśnie musi także wziąć odpowiedzialność prawną za decyzje, które podejmuje w procesie leczenia. Dlaczego to jest ważne i dlaczego to jest taki ważny czynnik motywacyjny? Dlatego, że lekarz postrzega swoje życie tak jako człowiek, prawda? W związku z tym ma poczucie skończoności tego swojego życia, ma poczucie, że jeżeli spotka go odpowiedzialność prawna, to będą to bardzo daleko idące konsekwencje, które mogą zniszczyć jego karierę, reputację, spowodować, że nie będzie już mógł wykonywać tego zawodu. To są bardzo poważne konsekwencje. No i one są jednymi z tych czynników, które powodują, że właśnie w tych zawodach wymagających bardzo wysokiej staranności bardzo wielu ludzi właśnie jej dochowuje. Właśnie pomimo faktu, że są zmęczeni, czasami właśnie mogą mieć problemy ze skupieniem uwagi i tak dalej. Oczywiście ja tutaj nie twierdzę, że to jest wyłącznie taka negatywna motywacja, prawda? Również pasja, ciekawość, chęć właśnie bycia jak najlepszym w swojej dziedzinie. To są właśnie takie pozytywne elementy tej motywacji, ale ta odpowiedzialność prawna gdzieś na końcu również jest ważna. Są to konsekwencje, których jako ludzie chcemy uniknąć. Właśnie też dlatego, że ponoszenie odpowiedzialności prawnej zajmuje nam czas, a tego czasu mamy skończoną ilość. Wiemy, że to jest dobro, które już nie wróci.
I to są spostrzeżenia, które powracają teraz w bardzo interesujący sposób wokół dyskusji związanej z odpowiedzialnością prawną sztucznej inteligencji. No, jakimikolwiek danymi byśmy nie nakarmili tego naszego systemu inteligentnego, to on nie będzie w świadomy sposób postrzegał swojego funkcjonowania tak jak człowiek. To znaczy, nawet jeżeli będzie to deklarował, prawda, na poziomie jakichś rezultatów wynikowych, to nie będzie miał emocji związanych z tym, że być może właśnie jego kariera się zakończy, czy właśnie wracając do tej motywacji pozytywnej, że być może, prawda, będzie mógł realizować jakieś nowsze, ciekawe projekty. Po prostu jakby ta cała sfera motywacyjna zupełnie odpada i z tego powodu właśnie te klasyczne pojęcia związane z odpowiedzialnością prawną słabo przystają do funkcjonowania sztucznej inteligencji. To zresztą nie jest do końca nowy temat, ponieważ zmagamy się z nim tak naprawdę już od ponad 100 lat, ponieważ od ponad 100 lat mamy takie wielkie podmioty gospodarcze, do których te właśnie klasyczne pojęcia związane z odpowiedzialnością prawną nie bardzo pasują. Prawda? To są takie wielkie międzynarodowe korporacje. No, są powszechnie znane takie kazusy, że na takie korporacje nakładane są na przykład wielomilionowe kary, a i tak te kary okazują się mało efektywne, prawda? Bardziej efektywna bywa presja rynkowa, to znaczy na przykład utrata reputacji przez taką firmę, uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez właśnie firmy inne. Ta odpowiedzialność prawna jakoś tak tutaj nam zgrzyta, prawda? Ona nie stanowi już takiego efektywnego środka, co również związane jest z powolnością funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości. Niedawno właśnie w internecie była zamieszczona taka wiadomość, że tutaj organizacja pozarządowa z Polski wygrała w pierwszej instancji proces z Facebookiem. Facebook zdjął pewne treści, które ta organizacja zamieściła. Oni uważali, że jest to niesłuszne. Po 5 latach wygrali w pierwszej instancji. Być może jeszcze Facebook złoży od tego apelację. Jeżeli giganci technologiczni będą posługiwali się coraz szerzej systemami sztucznej inteligencji, podejmując czasem jakieś decyzje błędne albo uznawane za krzywdzące przez kogoś, no to jest chyba dobra pora, żeby zastanowić się nad wydolnością naszego systemu egzekwowania prawa. Ponieważ po pierwsze właśnie sam ten system sankcji jakby wydaje się nie spełnia dobrze swojej funkcji motywacyjnej, a po drugie sam czas trwania tych postępowań powoduje, że być może wtedy, kiedy uzyskamy już korzystne rozstrzygnięcie, no to jesteśmy te kilka lat starsi, prawda? I jesteśmy też w zupełnie innym kontekście technologicznym. Miliony różnych decyzji zostały podjętych przez ten podmiot po drodze. No tutaj w ostatnich latach właśnie organy Unii Europejskiej podjęły bardzo ambitny projekt związany z stworzeniem takich prawnych ram brzegowych dla funkcjonowania sztucznej inteligencji. Mamy już ogłoszony ten tak zwany akt w sprawie sztucznej inteligencji oparty głównie na takiej regulacji publiczno-prawnej. To jest regulacja międzysektorowa, która między innymi przewiduje możliwość nakładania wielomilionowych kar na podmioty naruszające różne wymogi. No tylko tutaj nasuwa się właśnie to pytanie, czy ta regulacja będzie efektywna wobec właśnie tego znanego fenomenu wieloletnich postępowań sądowych, prawda? Te postępowania toczą się w zupełnie innym tempie niż postępuje rozwój technologii. Może rozwój sztucznej inteligencji doprowadzi do przyspieszenia tych procesów? No tutaj właśnie mamy do czynienia, jeżeli mogę ad vocem, z ciekawym paradoksem. Otóż wydaje się właśnie, że systemy sztucznej inteligencji mogą być efektywnie wykorzystywane do tworzenia takich tysięcy hipotetycznych kazusów, które mogłyby być następnie przez te systemy oceniane
i tutaj pewnego rodzaju standardy postępowania mogłyby być wypracowywane. Problem polega na tym, że te systemy, właśnie w rozumieniu aktów w sprawie sztucznej inteligencji, jako stosowane w obszarze wymiaru sprawiedliwości, same muszą spełniać wymogi bardzo surowe tego aktu, więc tutaj dochodzi do takiego nieco paradoksalnego zapętlenia. To znaczy, że być może będziemy w stanie poradzić sobie z kazusami dotyczącymi odpowiedzialności za sztuczną inteligencję wyłącznie za pomocą sztucznej inteligencji. Jedno z drugim połączone. Nakreślił Pan niejako granice stawiane przez prawo, powiedziałbym. Możemy oczywiście to rozwinąć, ale pytanie ogólnie, jakie są granice dla rozwoju sztucznej inteligencji? Chcemy, jak mniemam, albo gonić kotka, albo go dogonić, żeby stworzyć Artificial General Intelligence, ale z drugiej strony możliwe, że spotkamy się ze ścianą, czy to własnych, czy to naturalnych barier. Mam tutaj na myśli wykorzystywanie sztucznej inteligencji do generacji obrazów, tekstów i tak dalej. Pytanie wtedy powstaje, kto jest autorem takich tekstów i czy prawo nie będzie tutaj nas limitowało. Z drugiej strony naturalnymi ograniczeniami może być chociażby ilość energii, ilość wody potrzebnej do chłodzenia elektrowni generującej daną energię, jeżeli moc obliczeniowa sztucznej inteligencji rośnie. Jak rozumiem, każdy postęp w tej dziedzinie wiąże się, tak jak już mówiliśmy, ze zwiększeniem dokładności obliczeń, ze zwiększeniem pewnej ich ilości, czyli ze zwiększeniem mocy pobieranej przez urządzenia. Jak z tymi ograniczeniami i czy są jeszcze jakieś, których ja w tej chwili nie widzę, na rozwój sztucznej inteligencji? Panie profesorze? Myślę, że chyba główne ograniczenie to jest jednak inteligencja człowieka. Bo ile i w jaki sposób, bo jeżeli będziemy patrzeć na te rozwiązania, które określamy mianem sztucznej inteligencji, to one tak naprawdę są wytworem zawsze inteligencji człowieka. Bo to człowiek tworzy te modele, które lepiej bądź gorzej opisują rzeczywistość i możemy je wykorzystywać często do rozwiązywania różnych problemów z zakresu podejmowania decyzji, tak szeroko to określając. I tutaj bym widział, musimy mieć jakiś sposób przełożenia tej naszej rzeczywistości, zamodelowania tej naszej rzeczywistości w tym systemie komputerowym, tak żeby później za pomocą odpowiednich metod znaleźć to najlepsze rozwiązanie. Musimy mieć pomysł na to. I to bym chyba powiedział, że to jest to główne ograniczenie i to najważniejsze ograniczenie. Bo musimy wymyśleć, i to właśnie inteligencja człowieka musi podpowiedzieć nam, jakie rozwiązanie zastosować, żeby można było generować tę dobrą odpowiedź przez taki system. Druga rzecz, która mi się tak nasuwa, to jest wykorzystanie metod uczenia maszynowego. Jeżeli, bo albo systemy sztucznej inteligencji są tworzone przez człowieka w postaci różnego rodzaju reguł. I tak, jeżeli tutaj przed chwilą była mowa o modelowaniu tych procedur prawnych, to sobie to wyobrażam jako taki system regułowy, oparty na regułach, które to reguły pewnie są tworzone przez człowieka, pewnie one są różne, więc tam będzie problem badania spójności tego całego systemu. Pewnie też różne są rozwiązania, więc jakieś prawdopodobieństwa wyboru różnych reguł. Więc to jest jakby to pierwsze podejście, czyli człowiek buduje ten system, a drugi sposób budowy systemów sztucznej inteligencji coraz częściej wykorzystywany to poprzez uczenie maszynowe. Czyli tworzymy model matematyczny, który ma odpowiednio dużo parametrów i te parametry znajdujemy dla nich optymalne wartości, prezentując ten zbiór uczący. Czyli ten model próbuje opisywać tą rzeczywistość. No i teraz on opisuje, ten model jest na tyle elastyczny, że on próbuje się dopasować, próbuje jakby aproksymować te dane, które mamy. No ale teraz te dane są takie, jakie są. Więc jeżeli budujemy modele
które są coraz bardziej rozbudowane. Jeżeli są coraz bardziej rozbudowane, to rzeczą naturalną jest to, że do oszacowania tych parametrów potrzebujemy coraz więcej danych. Więc te dane, które będziemy wykorzystywać, to będą dane, no, których jakość będzie czasami dyskusyjna. I teraz będziemy mieli w działaniu tego systemu no, dwa uproszczenia. Raz, że ten model to jest zawsze uproszczony opis rzeczywistości, a po drugie on jeszcze został zbudowany w oparciu o dane, które są nie najlepszej jakości. Więc nie ma szans, żeby on działał dobrze. Kolejne ograniczenie, które tutaj dostrzegam, to jest ograniczenie natury obliczeniowej. I to też z jednej strony bym powiedział o ograniczeniach technicznych, no bo przetworzenie dużej ilości danych wymaga dużej pamięci, dużej mocy obliczeniowej i tutaj mamy ograniczenia technologiczne. I jeżeli chcemy je przełamać, no to pewnie nie uda nam się, musimy też to zrobić i pewnie nasze rozwiązania pójdą w kierunku stosowania różnych rozwiązań opartych na obliczeniach równoległych. Jeżeli obliczenia równoległe, no to od razu skomplikujemy cały nasz system, bo będziemy musieli tutaj odpowiednio synchronizować to wszystko. Więc to będzie kolejny problem, który tutaj się pojawi. Ten taki czysto technologiczny. Poza tym będziemy mieli też, no jeżeli tutaj przyjmujemy, a chyba tutaj wszyscy się zgadzamy, że te rozwiązania sztucznej inteligencji to są jednak pewne modele, no to modele mają no, swoje właściwości i swoją zdolność w zakresie aproksymacji. Pewne elementy mogą być aproksymowane, niektóre nie będą aproksymowane. Kolejna sprawa, która tutaj się pojawia, to tutaj pewnie pani profesor wyznacznie więcej mogła powiedzieć, to jeżeli ten model jest coraz bardziej złożony, to uzyskujemy wyniki, ale interpretowalność tego modelu jest coraz gorsza. Coraz trudniej jest odpowiedzieć, dlaczego taki wynik, a nie inny został podany. Jeżeli będziemy rozpoznawać te właśnie obrazy, no to rozpoznanie choroby, ale pewnie naturalne pytanie jest, dlaczego system uważa, że tak? Albo jakie jest właśnie to prawdopodobieństwo, że ta odpowiedź jest prawidłowa. Więc tych problemów, które tutaj się pojawia, jest bardzo dużo. I teraz pewnie też tak jak się to obserwuje w tym, co mieliśmy w przeszłości, to bardzo często jest tak, że idziemy w kierunku zwiększania złożoności tych modeli. Ale później właśnie pojawiają się te problemy z uczeniem, pojawia się problem z interpretowalnością, pojawia się problem z przystawaniem tego modelu do rzeczywistości, więc po jakimś czasie bardzo często stajemy się coraz bardziej pokorni i dochodzimy do wniosku, że może jednak ten model prostszy, który ma mniej parametrów, który jest dużym uproszczeniem rzeczywistości, że on będzie lepszy, bo on jest łatwiejszy do interpretacji, łatwiej zbadać jego właściwości. Więc tych problemów jest na pewno dużo i tutaj pewnie tylko niektóre udało mi się wymienić i pewnie jeszcze można by było tę listę. I ta lista będzie nam bardzo chyba szybko się powiększać, bo to, o czym tutaj mówiłem, no to pewnie tymi problemami mniej czy więcej zajmuje się od lat, ale prawdę mówiąc, zwłaszcza, że też te zastosowania, które są mi bliższe, no one nie są związane ze zdrowiem człowieka, pewnie są no mniej istotne dla życia konkretnej osoby, więc też naprawdę mówiąc, niewiele jest takich aspektów prawnych, którymi ja się zajmowałem, a tutaj to będzie no bardzo, bardzo dużo tych elementów. Poza tym też no, sztuczna inteligencja, bardzo duża grupa tych systemów to są systemy, które służą właśnie do
klasyfikacji, do rozpoznawania obrazów. Jeżeli rozpoznawanie obrazów, no to nieraz czytamy o problemach, czy można rozpoznać przechodniów na ulicy, czy nie. Więc tutaj cała ochrona prywatności. Więc na pewno też, jeżeli te rozwiązania będą stosowane na coraz szerszą skalę, to coraz większy będzie opór społeczny przed ich stosowaniem. Dokładnie to samo będzie w takiej działalności marketingowej. To, że my tutaj rozmawiamy i może ktoś z nas wymienił jakieś słowo, no to może za chwilę będziemy mieć reklamy gdzieś w telefonie, które będą dotyczyć tej tematyki. No i na początku nam się to podoba, że to takie mądre i inteligentne, ale pewnie po chwili to dojdziemy do wniosku, że my jednak nie chcemy, żeby ten system nas podsłuchiwał i w ten sposób analizował każde słowo. Więc chyba jednak tych problemów na pewno tutaj jeszcze usłyszymy więcej przykładów. Naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Widziałem, że pani profesor kiwała zgodnie głową, jak pan wspominał, że nawet problemy interpretacji wyników uzyskanych przy coraz to bardziej złożonych systemach mogą nas ograniczać. To jest bardzo duży problem. To jest bardzo duży problem i jest bardzo też taki wiele osób zaangażowanych w badania dotyczące interpretowalności. Bo interpretować wyniki to my potrafimy, jeżeli coś prognozujemy za pomocą funkcji liniowej, może jakiejś kwadratowej, naprawdę tych prostych modeli. A jeżeli mamy już model złożony, a no całe uczenie maszynowe no na tym troszkę polega, że my no troszkę rezygnujemy tutaj z teorii i chcemy zastąpić tę teorią dużą liczbą parametrów. I wierzymy, że to się dostosuje do rzeczywistości. Zawsze teoria będzie lepsza, jeżeli ona istnieje, jeżeli znamy te prawidłowości. W wielu dziedzinach ich nie znamy, więc duże modele stosujemy. Jak duży model, no to mamy wiele parametrów, ale on coś wyliczy, ale nie wiemy, jakim to jest obarczone błędem, nie wiemy, jak interpretować te parametry. Tak, myślę, że pan rektor w świetny sposób właśnie przedstawił te wszystkie ograniczenia, które występują w możliwości zastosowania sztucznej inteligencji. Jeżeli mówimy o interpretowalności rozwiązań, to może krótko przedstawię, dlaczego teraz właśnie tak dużo o tym mówimy. W systemach podstawowych, my je nazywamy tak zwanymi płytkimi metodami uczenia maszynowego, systemy składały się z takiego etapu, który polegał na ekstrakcji cech z danego obiektu. I te cechy powstawały w różny sposób. Albo była to wiedza ekspercka, która mówiła, na co mamy zwrócić uwagę, właśnie na przykład na jakieś wzorce, kształt, wielkość, rozmiar. I te parametry były przekazywane do systemu i system podawał wynik jako diagnozę. Czyli jesteśmy w stanie w tych płytkich rozwiązaniach poruszać się pomiędzy wynikiem a parametrami, które są danymi wejściowymi do systemu. Natomiast w głębokim uczeniu mamy do czynienia z absolutnie inną sytuacją. My to nazywamy tak zwaną hierarchiczną reprezentacją wiedzy. Czyli na samym początku do systemu przekazujemy zbiór danych, nie ma żadnej ekstrakcji cech. Przekazujemy zbiór danych. Pierwsza część systemu dokonuje sama w sposób automatyczny poprzez uczenie się ekstrakcji cech, a druga część dokonuje klasyfikacji. I problem, który mamy, nie my tych cech, my jesteśmy w stanie powiedzieć plus minus jakiego rodzaju to są cechy, ale absolutnie nie jesteśmy w stanie dokonać pełnej ich interpretowalności, a tym bardziej nie jesteśmy w stanie połączyć wyniku poprzez cechy z wiedzą ekspercką. I problem, który się pojawia, jest następujący, że wyniki, które otrzymujemy w wielu sytuacjach przy pomocy metod właśnie tego głębokiego uczenia, są dużo wyższe od wyników, które dawały nam wcześniej systemy płytkie. Co więcej, w wielu przypadkach tamte rozwiązania w ogóle nie radziły sobie z problemami, które jesteśmy w stanie teraz zaadresować. A wyniki, które osiągają architektury głębokie, są powyżej 90%. Więc my w pewien sposób tracimy interpretowalność na rzecz wyniku. No i tutaj właśnie pojawiają się wszelkiego rodzaju problemy
prawne i to tutaj tak naprawdę jest to niebezpieczeństwo, o którym my mówimy w sztucznej inteligencji. Poza oczywiście możliwością zastosowania nieetycznego, to cały problem sztucznej inteligencji jest właśnie w braku interpretowalności, czyli nie zaspokajamy jakby tej potrzeby wytłumaczenia, dlaczego akurat podejmujemy taką, a nie inną decyzję. Z drugiej strony, mając tak wysokie wyniki, których wcześniej nie osiągaliśmy, na przykład segmentując obszary, których absolutnie wcześniej nie byliśmy w stanie rozpoznać, jesteśmy w takim szachu, bo nie wiemy, co wybierać. Na samym początku, jeżeli analizujemy problem, który musimy zaadresować, czyli problem, który mamy do rozwiązania, mamy bardzo dużo technik, na przykład redukcji wymiarowości danych i sprawdzenia, czy jest to problem, który możemy analizować metodami interpretowalnymi, czy problem jest na tyle złożony, czyli te granice decyzji między klasami są tak trudne do określenia, i do tego mamy odpowiednie zbiory danych, że idziemy w kierunku uczenia głębokiego. Więc my wybieramy między jednym a drugim rozwiązaniem, ale zazwyczaj przy bardzo dużych zbiorach danych i trudnych problemach obecnie jedyną algorytmiką, którą posiadamy do osiągania bardzo wysokich wyników, no to są właśnie metody głębokie. Bardzo dużo obszarów właśnie obecnie jak robotyzacja, autonomiczne pojazdy, analiza zdjęć z kamer, analiza zdjęć medycznych. Są to obszary, gdzie metody głębokiego uczenia przejęły tą pałeczkę nad metodami interpretowalnymi. Choć jest oczywiście ogromny trend łączenia głębokiego uczenia z uczeniem maszynowym właśnie w celu interpretowalności tych wyników. A jak z limitami dla rozwoju sztucznej inteligencji ze względu na konfiguracje prawne? Pojawiają się roszczenia chociażby autorów, którzy twierdzą, że ktoś generując obrazy czy teksty za pomocą sztucznej inteligencji za bardzo się zainspirował. Ale przecież towarzyszy nam to od zarania dziejów, że człowiek kopiuje człowieka, wykonując coś po swojemu na taką, a nie inną modłę. Posągi, nawet rzeźby czy teksty pisane. Jak to jest od strony prawnej? Tutaj, jak się zdaje, właśnie takim podstawowym elementem krajobrazu jest całkowita niewspółmierność tempa rozwoju technologii, a tempa tworzenia nowych regulacji, nie mówiąc już o ich egzekwowaniu w toku procedur administracyjnych czy sądowych. I tutaj wiele osób uważa, że jeżeli nie zostanie stworzona jakaś specjalna, szybka ścieżka podejmowania wiążących decyzji i oddziaływania właśnie na zachowanie tej kluczowych graczy na rynku, no to tutaj można powiedzieć, że ta regulacja prawna będzie spełniała rolę taką w dużej mierze fasadową. No oczywiście tutaj w Europie zasadnicze ramy są wyznaczone przez koncepcję praw człowieka. Przyjmuje się w naszym kręgu kulturowym, że wszelkie rozwiązania technologiczne mają przede wszystkim nie naruszać praw człowieka i co więcej w jak najwyższym stopniu służyć ich ochronie. No ale okazuje się to właśnie problematyczne. W nawiązaniu do wypowiedzi pani profesor i pana profesora, właśnie akt w sprawie sztucznej inteligencji przewiduje taki wymóg transparentnego opisania sposobu funkcjonowania tak zwanych systemów wysokiego ryzyka. Tylko że w świetle tego, co zostało tu już powiedziane, w wielu przypadkach będzie to klasyczne Mission Impossible. Można spodziewać się, że tutaj stanowisko firm konsultingowych, doradczych pójdzie w tym kierunku, że będą one wskazywały granice dla możliwości objaśnienia sposobu funkcjonowania danego modelu, czy też wygenerowania określonego wyniku. No i będzie się twierdziło, że nic więcej nie da się zrobić, prawda? A skoro nic więcej w tym zakresie nie da się zrobić, no to oczywiście też nie można za to ponosić odpowiedzialności, ponieważ prawo nie może nikogo zmuszać do czegoś niemożliwego. Jest oczywiście tutaj szereg innych szczegółowych wątków, które być może powrócą w dyskusji, jak choćby kwestia ochrony własności intelektualnej. Tutaj też teraz toczy się w Polsce dyskusja na temat implementacji dyrektywy o prawie autorskim
na rynku cyfrowym. Jesteśmy zresztą ostatnim państwem członkowskim Unii Europejskiej, które jeszcze nie implementowało tej dyrektywy. No i teraz jest problem, który polega na tym, czy należy stworzyć wyjątek w prawie dla korzystania z zbiorów tekstów dla celu właśnie trenowania modeli generatywnych, czy też nie. No i toczy się tutaj taka dyskusja, czy dyrektywa Unii Europejskiej, która została w zasadniczy sposób zaprojektowana już ponad 5 lat temu, czy ona uwzględniała ten rozwój technologii, który nastąpił później, czy też nie. No ten spór jest oczywiście bardzo obszerny i będziemy mieli wiele podobnych w nieodległej przyszłości. Bardzo dziękuję i myślę, że tym pytaniem i odpowiedziami wyczerpaliśmy już czas i to nawet z nawiązką przeznaczony na dyskusję w naszym gronie. Natomiast teraz z chęcią otwieram dyskusję dla publiczności. Jeżeli ktokolwiek z Państwa chciałby zadać pytanie, bardzo proszę wyraźnie podnieść rękę. Otrzyma wtedy dana osoba mikrofon i będzie mogła zadać głośno pytanie. Jeżeli... O, jest. Bardzo prosimy. Dziękuję. Czy jest możliwe, że Devin lub inne modele sprawią, że deweloperzy staną się poprawiaczami kodu po AI? Przepraszam, ale ja nie usłyszałam pytania. Jeszcze raz prosimy. Nie było słychać. Oczywiście. Ja tylko deweloperzy usłyszałam. Oczywiście. Czy jest możliwe, że Devin lub inne modele sprawią, że deweloperzy staną się poprawiaczami kodu po AI? Czy deweloperzy staną się poprawiaczami kodu wygenerowanego przez sztuczną inteligencję? Tylko nie wiem, co miało to sprawić? Pytałem o Devina, ponieważ... Devin. Słuchaj mnie? Devin, tak? Devin, tak. Termin mi nieznany. Państwu? Ja rozumiem, że pytanie dotyczy, czy jeżeli wygenerujemy jakieś rozwiązanie, kod przy pomocy sztucznej inteligencji, czy zadaniem deweloperów będzie już tylko poprawianie tego kodu. Ja powiem szczerze, że jest to pytanie dość trudne, to znaczy możemy je podzielić na dwie części. Jeżeli jest to rozwiązanie, które już jest dobrze opracowane w internecie, biblioteki były już wcześniej, czy wykorzystanie tych bibliotek było na przykład już widoczne w serwisach open source'owych, na przykład GitHub bardzo dużo rozwiązań udostępnia, to wtedy można odpowiedzieć, że tak, że można fragmenty takiego kodu wygenerować i zadaniem dewelopera będzie dostosowanie go do funkcjonalności tego systemu, który posiada, czy opakowanie w odpowiednie funkcje i dodanie już do rozwiązania, które posiada. Ale jeżeli posuniemy się troszeczkę dalej, czyli jeżeli zadaniem danego projektu jest rozwiązanie dużo bardziej trudnego i skomplikowanego zadania, to my takiego kodu po prostu nie wygenerujemy. Osobiście miałam doświadczenie z generowaniem kodu i jest to dla mnie było w danym momencie pomocne, kiedy nie pamiętałam pewnych funkcji, inny język programowania niż obecnie programuję i pewne wygenerowanie treści właśnie z moją dodatkową obróbką przyspieszyło mi pracę. Natomiast w dużym projekcie, gdzie mamy segmentację na przykład właśnie jakichś obszarów, to musimy zauważyć, że kody, które są dostępne, ogólnodostępne w internecie, zazwyczaj nie są kodami pełnymi. Część jest ukryta, niedostępna, no i wtedy ten wygenerowany kod nie do końca może być przydatny. Więc wydaje mi się, że odpowiedź zależy od skomplikowania danego zadania. Rozumiem. Znaczy, chodziło mi o to, że firma Cognition stworzyło model takiego inżyniera, który ma zastąpić prawdziwego programistę. I zastanawiam się, jak to wpłynie na rynek pracy deweloperów. Czy oni staną się takimi poprawiaczami kodu po modelach, czy... Ja dalej zostanę przy tej mojej odpowiedzi, bo to rozwiązanie, które zostało opracowane, ono zazwyczaj jest nauczone na dostępie do bardzo dużych zbiorów kodu. Więc wiedza tego systemu, tak jak wiedza czatu, który też generuje złe treści, będzie generowało wiedzę na poziomie tego, do którego zostało nauczone. Zazwyczaj zadaniem deweloperów, no w zależności, tak jak mówię, od zadania, jest
stworzenie kodu autorskiego dla rozwiązania nowatorskiego problemu lub dla rozwiązania dedykowanego dla danych urządzeń. Więc zależy. Jeżeli jest to tylko dotrenowanie innymi bazami danych, no to wykorzystanie takiego rozwiązania będzie jak najbardziej. Ale jeżeli mamy inną sensorykę, inną jakość i jest konieczne dodanie dodatkowych kroków w tym systemie, to wydaje mi się, że nie będzie takiej generacji kodu. Ale w wielu prostych przypadkach jak najbardziej. Czyli im bardziej skomplikowane, tym mniejsza przydatność. Bardzo dziękuję. Zaglądam od razu na czat i jedno z pytań spodobało mi się bardzo. Jest bardzo pragmatyczne i poniekąd pani profesor już na nie udzieliła odpowiedzi ze swojej strony, aczkolwiek pewnie niepewnej. Natalia pyta, w jaki sposób państwo korzystają ze wsparcia sztucznej inteligencji w codziennej pracy lub życiu? Jakie rozwiązania AI są dla państwa najbardziej wartościowe? Tak na co dzień. No jeżeli o mnie chodzi, to na pewno często korzystam z programów, które tłumaczą automatycznie teksty. To jest takie naprawdę bardzo przydatne. No i chyba głównie z tego. Głównie z tego w takiej codziennej pracy, bo też chyba, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba by było zdefiniować, co jest tą sztuczną inteligencją. No bo teraz pewnie głównie zajmuję się modelowaniem, zajmuję się systemami wspierającymi decyzje, więc pewnie stosuję różne modele i tutaj no to bym powiedział, że właśnie te modele, o których tutaj była mowa, czyli te, które pewnie będą określane w innych obszarach jako rozpoznawanie obrazów, więc to w pracy zawodowej. Czy drugi obszar, no to co jest związane z przetwarzaniem tekstu. Więc w takiej swojej pracy na co dzień na pewno wykorzystują, ale to chyba to pytanie bardziej dotyczyło takiej przydatności w takim życiu codziennym. No to bym chyba jednak tutaj pozostał przy tej pierwszej odpowiedzi, że te narzędzia tłumaczące są przydatne. Pan doktor? Narzędzia tłumaczące na pewno, też narzędzia, które wspomagają proces adiustacji tekstu w języku obcym, prawda? Bo jest rzeczą jasną, że jeżeli staramy się pisać w języku obcym, to trudno jest go wystylizować w taki sposób, w jaki by go wystylizował rodzimy użytkownik języka. Wiemy, że powstał ogromny rynek takich usług świadczonych przez właśnie native speakerów, którzy adiustują teksty pisane przez autorów nieanglojęzycznych po to, żeby te teksty naukowe były publikowane w czasopismach anglojęzycznych. No i wydaje się, że ten rynek jest w tym momencie w dużej mierze zagrożony właśnie przez różne narzędzia przetwarzające język naturalny, ponieważ w wielu przypadkach uzyskuje się już satysfakcjonująco brzmiące frazy, właśnie mające taki szlif, można powiedzieć, bardziej rodzimy, z wykorzystaniem tego rodzaju rozwiązań. Oczywiście trzeba tutaj zachować pewien zdrowy rozsądek i umiar, ponieważ po pierwsze właśnie te algorytmy mogą jednak wypaczyć sens tworzonego tekstu. Jeżeli piszemy o jakichś subtelnych zagadnieniach, no to wtedy trzeba być oczywiście bardzo ostrożnym. No a poza tym są jeszcze takie indywidualne preferencje dotyczące stylizacji. Czasem łapie się na tym, że właśnie ta przetworzona przez algorytm fraza jakby już nie jest moja, prawda? Czuję, że ona jakby oddala się od oryginalnej myśli, no i jednak z niej rezygnuję. Natomiast no, faktycznie wielu naukowców z tego korzysta i tutaj również znajduje się w ich gronie. Jeżeli chodzi o zastosowania prawnicze, no to w tym momencie te projekty są bardziej na etapie pewnych prototypów. Natomiast rzeczywiście no mam okazję badać różne prototypy, na przykład programów, które pozwalają w sposób szybki klasyfikować na przykład pewne rodzaje wypowiedzi w bardzo obszernych tekstach, na przykład orzeczeń sądowych. To są bardzo przydatne rozwiązania z tego względu, że te dokumenty są bardzo obszerne, zatem ich taka analiza
można powiedzieć, manualna, jest bardzo czasochłonna i podatna na błąd. Często właśnie w takich dokumentach pewne frazy są jedynie przytaczane, prawda? To znaczy my jesteśmy na przykład zainteresowani tym, żeby poznać, powiedzmy, pogląd Sądu Najwyższego, lokalizujemy jakąś frazę, która jest dla nas interesująca, ale po bliższej analizie okazuje się, że to nie jest pogląd Sądu Najwyższego, tylko to jest pogląd, który został przytoczony przez Sąd Najwyższy, ale w tym celu, żeby później go obalić. I tutaj bardzo łatwo jest popełnić błąd przy takiej powierzchownej analizie. Niewątpliwie tego rodzaju klasyfikatory będą bardzo przydatne. Zresztą tutaj też w nawiązaniu do wypowiedzi pani profesor na temat zadań prostych i zadań skomplikowanych. Ten podział również bardzo wyraźnie się zaznacza w naszej pracy prawniczej. Ja tutaj mam ze sobą egzemplarz takiego pierwszego globalnego raportu na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w kancelariach. Tutaj to jest taki raport przygotowany pod redakcją mojego kolegi profesora Michała Jackowskiego i moją we współpracy z 25 osobami. No i tutaj rzeczywiście firmy prawnicze ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej deklarują otwarcie, że chcą wykorzystywać sztuczną inteligencję do automatyzacji zadań prostych i powtarzalnych i że już prowadzą tego rodzaju eksperymenty. I tutaj nasuwa się bardzo istotne pytanie. Mianowicie, jak przeprowadzić granicę, prawda, pomiędzy zadaniami prostymi i tymi, które klasyfikujemy jako skomplikowane. Nawet zadanie proste może okazać się bardziej skomplikowane przy bliższym przyjrzeniu się. Pani profesor, w życiu codziennym zastosowanie AI? Ja byłam bardzo zafascynowana czatem GPT. Nie ukrywam, że na samym początku wyniki, które uzyskiwałam przy pomocy czata, były dla mnie niezwykle pomocne i budziły taką właśnie wyobraźnię na temat zbioru danych, który był użyty, sposobu tych obliczeń, w ogóle sposobu powstania i architektury, która za tym stoi. Było to absolutnie wtedy fascynujące i muszę powiedzieć, że jestem teraz na etapie, zresztą tego samego powodu, o którym pan doktor wspomniał, delikatnego odejścia od tych informacji, które czat generuje. Wykorzystuję, przyznaję szczerze, jedynie również do tłumaczenia lub poprawiania sobie tekstu z takim nastawieniem do weryfikacji, czy to jest nadal moja myśl i czy to jest dalej poprawnie, gramatycznie zgodnie z moją wiedzą, którą posiadam. Więc jest to absolutnie to, co można było również wcześniej przy pomocy innych programów uzyskać. Oczywiście teraz jakość jest lepsza. Tak jak wspomniałam, czasami powrót do pewnej funkcjonalności w innym języku, do funkcji, które mi były doprzyznane, wygenerowanie takich informacji na ten temat bez przeszukiwania bibliotek. To jest na pewno coś, co ułatwiało mi pracę, lecz sam wygenerowany kod absolutnie wymagał poprawy. Na pewno nie był optymalny wtedy dla mnie. Szczerze mówiąc, to jest moje podejście standardowe do programowania. No, nie jest moja ścieżka naukowa, programowanie jako takie, tylko wykorzystywanie. Więc pierwsze, co robię, to szukam jakiegoś kodu już istniejącego, który robi coś podobnego, a potem go modyfikuję, Tak, żeby działał. Dla mnie to była akurat krótka rzecz do wykonania, więc to w ogóle nie miało nic naukowego w sobie. Jasne. Czy ktoś z Państwa zgromadzonych na sali chciałby zadać pytanie? Tak? I jest. Mamy dwa pytania. Ja mam takie pytanie trochę natury ogólnej. Czy nie sądzą Państwo, że my powinniśmy już obecnie zastanawiać się nad postawieniem granic, do jakich pozwolilibyśmy rozwijać się AI i zacząć sprawować nad tym jakieś kontroli? Mi się wydaje, że to powinno być na poziomie interdyscyplinarnym, międzysektorowym, ogólnoświatowym, międzynarodowym, jakiegoś porozumienia, powołania agencji, która będzie nad tym czuwała. Dlatego, że już jesteśmy w stanie, dzisiaj mówiliśmy o bardzo wielu zagrożeniach. Właściwie mówimy o samych zagrożeniach prawie, tak?
Jeśli chodzi o kwestię na przykład rynku pracy, to państwo trochę to jakby trochę, mam wrażenie, nie doceniali tego zagrożenia, mówiąc, że ludzi się przekwalifikuje. Ale to jest chyba jednak gra o sumie zerowej, bo dla tych ludzi musi być jakieś zajęcie i praca musi coś generować albo coś obsługiwać, jakiś dochód wypracowywać. Chyba że będziemy tworzyli zajęcia, które kiedy ludzie udają, że coś robią. Prawie dokładnie rok temu również na AGH odbyło się spotkanie z profesorem Zebertowiczem, który również mówił o właśnie zagrożeniach z technologii i również AI. Jestem ciekawy, jak państwo się odnoszą jeśli państwo znają jego poglądy na ten temat, jak państwo się odnoszą do zagrożeń przez niego przedstawianych, gdzie na przykład on wskazuje na to, że już obecnie rozwój technologii osłabia nasze zdolności poznawcze, mechanizmy kontroli. I chociażby na przykład niekontrolowany rozwój sztucznej inteligencji mógłby zajść tak daleko, że w jakiś sposób zautonomizuje się i obróci się przeciwko nam. Czy takie poglądy by państwo podzielali, jakby się państwo do tego odnieśli? Ja postaram się przynajmniej z mojej perspektywy odnieść do 2 pierwszych pytań, czyli na jakim etapie jest sztuczna inteligencja i czy jesteśmy w stanie zatrzymać jej rozwój albo określić jej rozwój oraz może jeszcze dodam też z mojej perspektywy odnośnie rynku pracy. Oczywiście były pewnego rodzaju ruchy osób zajmujących się sztuczną inteligencją odnośnie ogólnego zatrzymania jej rozwoju. Jednak musimy zdawać sobie sprawę, że my obecnie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, na jakim etapie jest sztuczna inteligencja, zarówno w sferze naukowej, jak i w sferze przemysłowej. Pozwolę sobie te 2 obszary troszeczkę oddzielić. Dlaczego? Ponieważ centra sztucznej inteligencji, które są na świecie ulokowane zarówno na dużych, prestiżowych uniwersytetach, jak i w firmach przemysłowych, w działach badawczo-rozwojowych, zazwyczaj w stosunku do tego, co jest opublikowane, są około rok, 2 lata do przodu technologicznie. Czyli to, co my zobaczymy na największych konferencjach z sztucznej inteligencji obecnie w czerwcu, oczywiście było wysłane w około października do recenzji, a wykonane u nich było, myślę, w grudniu poprzedniego roku. Czyli my widzimy, że mamy tak zwany shift wiedzy około 2-letni. To mówimy o uczelniach, które zazwyczaj publikują swoje wyniki na dużych konferencjach. Dostęp do tych zespołów badawczych jest bardzo trudny. Do najlepszych można przyjąć, że jest absolutnie, może nie absolutnie, bo oczywiście są możliwości zawsze dołączenia, ale jest to naprawdę dla wybranego grona osób, ponieważ ten obszar nauki się tak szybko rozwija, że jakiekolwiek wypłynięcie wiedzy z takiej grupy badawczej powoduje szybkie przejęcie tego obszaru. Mówimy o części naukowej. Jeżeli sięgniemy do części przemysłowej, myślę, że jest podobnie, jak nie gorzej. To znaczy ta różnica czasowa może być jeszcze większa. Przemysłowy to oczywiście nie myślimy tutaj o obszarach hal przemysłowych, które możemy zobaczyć, ale mówimy o całych obszarach związanych z cyberbezpieczeństwem, całych obszarach związanych z obronnością, z obszarami związanymi na przykład z samochody autonomiczne, lotnictwo, obszar kosmiczny, przesyłu danych, czyli wszystkie obszary, które są krytyczne do wykorzystania i wykorzystują najnowsze technologie. Absolutnie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co się w tych obszarach dzieje. Więc teraz, jeżeli wszyscy zastanowimy się nad tym, czy my jesteśmy w stanie zatrzymać coś, nad czym nie mamy kontroli, czy my jesteśmy w stanie tym osobom powiedzieć, nie wykonujcie dalszych czynności, to jest algorytmika. Możemy oczywiście, nie chcę wchodzić tutaj w kwestie prawne, ale zastanowić się jedynie nad zablokowaniem wykorzystania sztucznej inteligencji w danych zastosowaniach. Ale możemy jeszcze głębiej sięgnąć, czy jeżeli my zatrzymamy się w budowaniu wiedzy, a inne miejsca będą ją rozszerzały, czy my tak naprawdę nie krzywdzimy sami siebie w tym obszarze. Wydaje mi się, że naszą niezwykle mocną stroną jest to, że mamy
bardzo dobre podłoże takie matematyczno-informatyczno-algorytmiczne w kraju i budowanie na tej podstawie wiedzy i świadomości daje nam też ogromną przewagę w wielu obszarach. Więc myślę, że jest to bardzo trudne do wykonania, wręcz absolutnie niemożliwe, bo nikt na żadnym zespole badawczym nie można wymusić zatrzymania pracy w obszarach, które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla nikogo, a wszystko można wytłumaczyć pewnego rodzaju dobrem zastosowania, prawda? Natomiast jeżeli mówimy o rynku pracy, to musimy odróżnić nasz lokalny rynek, który jest w Polsce, z rynkiem na przykład, który jest w Stanach, w Australii, w ogromnych krajach, gdzie ta robotyzacja przemysłu odbywa się na absolutnie ogromną skalę i te kraje walczą z tym problemem. W naszym kraju rozłożenie zatrudnienia w sektorach jest zupełnie inne. Oczywiście częściowo będzie dotyczyło i będą takie obszary, w których ta sztuczna inteligencja będzie zagrażała tym miejscom pracy, ale wydaje się, że nie jest to aż taka duża skala. Z drugiej strony budujemy wiedzę u osób, na przykład na studiach, co i tak będzie na pewno redefiniowane w najbliższym czasie, ale budujemy wiedzę podstawową, czyli budujemy ogromną wiedzę z nauk podstawowych, czyli mamy matematykę, fizykę, w informatyce będzie to algorytmika, matematyka dyskretna. Ja na przykład na studiach nie miałam sztucznej inteligencji, był to akurat czas, może miałam jako jeden przedmiot, ale był to czas tak zwanego odejścia od sztucznej inteligencji, nie było sieci głębokich, a sieci podstawowe nie dawały takich wyników, jakie teraz osiągamy. Ale wiedza, którą budowaliśmy w tamtym momencie, pozwoliła nam się dostosować, przebranżowić, douczyć w obszarach, które nadeszły. Więc wydaje się, że jeżeli my skupimy się na każdym etapie edukacji, nie tylko na studiach, ale na budowaniu świadomości inżynierskiej, świadomości z danej dziedziny, te osoby będą w stanie poprzez mikropoświadczenia dokształcić się w tych obszarach. Bardzo dziękuję. Pytanie było bardzo rozbudowane i pewnie jeszcze byśmy mogli więcej na ten temat usłyszeć z Państwa strony. Natomiast czas nas nieubłaganie goni, a zatem zapraszam jeszcze pozostałe osoby, które chciały zadać pytanie, może zdążą zaatakować prelegentów w kuluarach po zakończeniu naszego spotkania. A jak widać, temat jest frapujący dla nas wszystkich. Pojawiają się pytania również na naszym czacie i niestety nie jestem w stanie ich wszystkich teraz przeczytać, a zatem bardzo proszę prelegentów, aby w wolnej chwili zaglądnęli na YouTube, na kanał AGH Nauka Spotkania i jeżeli tylko będziecie Państwo mieli chwilę i chęć, odpowiedzieli na pytania, które tam powstały. A dzisiaj w ramach rozmowy na temat sztucznej inteligencji, kierunków jej rozwoju i zagrożeń, jakie przed nami stawia, w dyskusji udział wzięli pani doktor habilitowana Joanna Jaworek-Korjakowska, profesor AGH, pan profesor Paweł Lula oraz pan doktor Michał Araszkiewicz. Bardzo dziękujemy. A tematem kolejnego naszego spotkania kwietniowego będą korzenie współczesnych technologii. Jeżeli Państwo chcieliby się dowiedzieć, czy przypadkiem nanotechnologia nie ma parudziesięciu, paruset lat, tylko 2600 lat i pochodzi jeszcze sprzed naszej ery, zapraszamy na kolejne wydarzenie z cyklu AGH Nauka Spotkania już 18 kwietnia. Zapraszamy.